Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu mam zaszczyt zaprosić Was na start serwera Noveria Online, który odbędzie się 1 lipca o godzinie 20. Noveria Online jest to typowy serwer Evolution z teleportami na ekspowiska, co oczywiście za chwileczkę Wam pokażę. Jest to pierwsza edycja serwera. Same prace nad projektem Noverii rozpoczęły się w lutym tego roku. Przez ostatnie 2 miesiące gracze mieli okazję testować Noverię w formie beta. No i teraz mamy pierwszą edycję, natomiast żeby Wam zobrazować to wszystko, to same prace ogólnie, powiedzmy, nad mapą czy nad silnikiem trwają już od wielu lat. Przykładowo z Bizu, programista ekipa Noverii, pracuje nad silnikiem już od 2 lat, także jest to dopracowany projekt, dopracowany na pewno silnik, który miejmy nadzieję, że nie będzie crashował na starcie. Choć wiadomo, jest to serwer, który ma pierwszą edycję, więc trzeba na to patrzeć z lekkim przymrużeniem oka, natomiast naprawdę jestem od 2 miesięcy z administracją Noverii mniej więcej w stałym kontakcie, mogłem obserwować to, jak przebiegają tutaj prace nad serwerem i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jak sami wiecie, jakby serwery Evolution to jest coś, co ja po prostu bardzo pożądam, jeżeli chodzi o streamy, ponieważ na takich serwerach najlepiej mi się streamuje i mam w planach tutaj grać. To Wam na pewno od razu mówię. No i co? Ogólnie znajdujemy się, słuchajcie, w miejscu, gdzie będziemy się logować po założeniu konta. Konto możecie sobie założyć już na stronie Noveria Online. Tam ogólnie niech Was nie zwiedzie to, że tam są jeszcze jakieś postacie, file scores i tak dalej, dlatego że wszystkie konta z bety będą przeniesione na oficjalny serwer. Oczywiście wszystkie postacie będą wyzerowane i tak dalej, więc śmiało możecie zakładać sobie już konto. No i właśnie w tym miejscu będziemy po pierwszym zalogowaniu na serwer, ale nie jest to temple. Do temple już się w tej chwili właśnie przeteleportujemy. Tak to mniej więcej wygląda i pewnie pierwsze, co zwróci Waszą uwagę, to właśnie ci trzej NPC-ci. Tutaj administracja Noverii chcę po prostu wyróżnić osoby, które będą w top 3 serwera, czyli 3 największych graczy pod względem levela będzie wyróżnionych tutaj właśnie w temple. Z tego, co się domyślam, bo akurat tego nie wiem, no ale tak to wygląda, że taki jaki outfit będziecie mieli, to oczywiście będzie właśnie Wasz taki posąg tutaj stał w tym depozycie, więc myślę, że bardzo fajne rozwiązanie i szczerze mówiąc pierwszy raz widzę to na jakimkolwiek serwerze. Ja akurat do kwestii levelowania postaci, do wbijania jak największego levela, no po prostu nie mam jakiegoś takiego oparcia na to, natomiast są ludzie, których na pewno to zmotywuje i jest to bardzo fajne rozwiązanie, tak jak mówię, pierwszy raz to widzę. Jeżeli chodzi o samo temple, to jak widzicie mamy coś tutaj takiego jak waypoint. Jeżeli sobie na to wejdziemy, to mamy możliwość wyboru, no na razie są tutaj ogólnie 3 lokacje, czyli Noveria City, Village i Docks. I sprawa wygląda tak, że te waypointy musicie jakby sami zaznaczyć. Przykładowo ja teraz przeteleportuję się na Village, no i ogólnie jeżeli będę chciał się teleportować do tego waypointu, to trzeba będzie po prostu z buta przejść jakby w to miejsce na mapie i po prostu wejść w ten waypoint. No i oczywiście w ten sposób możemy się teleportować. Takie rozwiązanie już na jednym serwerze widziałem, natomiast rzadko spotykane jest to ogólnie na serwerach typowo tibijskich, bo ja akurat widziałem to na serwerze troszeczkę odbiegającym od prawdziwej Tibi, natomiast bardzo fajna sprawa. No i oczywiście tych lokacji tutaj może pojawić się zdecydowanie więcej, dlatego że bierzcie pod uwagę, że jest to projekt, który tak naprawdę no będzie się rozwijał, dlatego że to jest dopiero pierwsza edycja. No i tutaj też pozwolę się zatrzymać, bo wiecie, po prostu dużo serwerów, które startują, no to są serwery, które gdzieś tam bazują na, powiedzmy, gotowych datpackach, które są pobrane z Outlandu, czy z jakichś innych po prostu for OTS-owych. No i jakby tam zawsze macie, powiedzmy, jakąś mapę, którą możecie spotkać na wielu serwerach. Tutaj mapa jest zrobiona
od zera, także naprawdę czeka nas fajna eksploracja. Oczywiście pojawią się tutaj jakieś elementy, powiedzmy, z real mapy na jakichś ekspowiskach. Przykładowo chyba jest jakieś ekspowisko takie dla bardzo wysokich leveli na Real Tibi i tutaj jest ono odwzorowane. Nie powiem Wam, co to dokładnie jest, bo jak sami wiecie, troszkę mam zaległości, jak chodzi o Real Tibie. Natomiast tyle, myślę tutaj, jeżeli chodzi o sam początek. No i tak, oczywiście mamy tutaj, słuchajcie, mamy tutaj oczywiście daily nagrody, które możemy sobie odbierać i co warto jeszcze powiedzieć, to, bo tego nie powiedziałem, jest to serwer pod najnowszą wersję Tibi i jako ciekawostkę Wam powiem, z Bizu programista opracował tutaj taki patent, że jeżeli na Real Tibi będzie wychodzić aktualizacja, to Noweria będzie aktualizować się na nową wersję, plus będzie miała te nowe rzeczy, które są wprowadzone, powiedzmy, na przykład w Item Shopie. Jeżeli chodzi o samego Store'a, to pokażę Wam go w drugim odcinku, dlatego że jest dużo osób, które się pyta właśnie, czy będzie to serwer pay to win i tak dalej, i na pewno tak nie będzie. Będą oczywiście jakieś ułatwienia w Item Shopie, ale nie będzie można kupić tam ekwipunku i tak dalej. Także to Wam od razu mówię i to chciałbym Wam pokazać w drugim odcinku, który będę nagrywał bardziej z perspektywy gracza. No, także tyle pod najnowszą Tibię, serwerek, bo to w sumie powinienem powiedzieć na początku, ale już któryś mam podejście do nagrywania i po prostu wyleciało mi to z głowy. Tutaj ogólnie mamy, powiedzmy, też jakieś pewnie daily nagrody. No i okej, przejdźmy sobie do samych tutaj teleportów. Ja jeszcze zanim się tam wybiorę i zanim pokażę Wam ogólnie te teleporty, to chciałem Wam mniej więcej pokazać, jak tutaj wygląda mapa. Przykładowo mamy tutaj, słuchajcie, pentagram, mamy tutaj wejście do teleportu. Myślę, że to niech na razie pozostanie tajemnicą. Natomiast jeżeli chodzi o NPC-ów, których mamy możliwość spotykania tutaj w depozycie, w temple, są to NPC-ci, którzy noszą niki zasłużonych graczy z Outlandu, czy znanych osób z Outlandu. Przykładowo tutaj jest, słuchajcie, NPC mojego przyjaciela, dzięki któremu tak naprawdę udało mi się skontaktować, właściwie to on nas skontaktował tutaj z administracją Nowerii, także też pomaga chłopak właśnie bodajże chyba przy stronie, ale nie chcę Was wprowadzić w błąd, no i właśnie jego tutaj NPC jest. No i ogólnie, no tak jak mówię, no jeżeli ktoś z Was siedzi na Outlandzie, czy siedzi w OpenTB, to na pewno będzie mógł wielu na przykład NPC-ów, że tak powiem, skojarzyć. Jeżeli chodzi o NPC-ta do tasków, właśnie go w tej chwili szukam, o tutaj sobie przyjdziemy później, to jest to Eric Psychic, którego no pewnie część z Was będzie kojarzyć z YouTube'a. On kiedyś nagrywał właśnie filmy związane z Tibią i tak dalej, tylko po prostu nie mogę go coś tutaj znaleźć, więc najwyżej pokażę Wam to w następnym odcinku, chyba że on jest gdzieś tutaj. No dobra, nie będziemy tracić na to czasu, będzie następny odcinek z perspektywy gracza, już z pokazanym takim stage'em, jaki jest, bo też właśnie o to pytacie, jaki tutaj będzie exp, i od razu Wam mówię, że nie będzie tutaj expa na zasadzie takiej, że wbijacie nie wiadomo ile poziomu, w sensie na przykład, nie wiem, 5k level, 10k level, bardziej to będzie stonowane, będzie to Evo, ale taki, powiedzmy, bardziej, no może nie tyle trudniejszy, co po prostu to levelowanie postaci nie będzie takie szybkie, ale myślę, że to też jest dobra opcja, dlatego żeby ten serwer jak najdłużej też stał. Dobra, no to co, przechodzimy do teleportów. Pierwszy teleport jest, słuchajcie, na ekspowiska. Delikatnie możemy je przycinać, ponieważ jestem na test serwerze. Oczywiście takich lagów nie będziecie mieli ogólnie już na serwie. Oczywiście tutaj jak klikam, to to jest bez problemu. No i przykładowo, nie wiem, mamy tutaj ekspowisko, słuchajcie, na wampiry. I teraz tak, mamy podzielone to ekspowisko na ekspowisko darmowe oraz ekspowisko dla kont VIP. Konto VIP będzie kosztować około 10 zł na miesiąc i teraz jak to wygląda z tymi ekspowiskami, żebyście nie myśleli, że tam, nie wiem, ekspowiska VIP są jakieś nie wiadomo jakie, ulepszone, lepsze i tak dalej, że jest więcej mobów, bo nie do końca tak to działa. Polega to po prostu na tym, że jeżeli ktoś ma jakby to konto VIP, czyli takie jakby powiedzmy konto premium, bo samo konto premium jest darmowe, to po prostu na tym VIP-ie, no przykładowo jest start serwera, tak, są pozajmowane, wiecie, wszystkie miejscówki, no to oczywiście gracze z VIP-em będą mieli jakby dodatkowe ekspowisko, no ale jak sami widzicie, no tutaj to nie jest tak, że te potwory jakoś są bardziej zagęszczone na tych ekspowiskach i tak dalej, więc to też bierzcie pod uwagę, że to jest po prostu takie dodatkowe ułatwienie dla graczy VIP, no bo
Jeżeli chodzi o start serwera, no to wiadomo, że dużo jest graczy, zwłaszcza na tych początkowych ekspowiskach, więc no jest troszeczkę, no jest trochę lipa czasami znaleźć coś tam dla siebie, no i oczywiście takie ekspowiska będziecie mogli znaleźć na większości teleportów, ale nie na każdych. Na przykład mamy tutaj trolle, gdzie tego nie ma, przykładowo, no nie wiem, wejdziemy sobie tutaj będzie VIP, tutaj jest VIP. To będziecie sobie mogli oczywiście posprawdzać i w przyszłym odcinku, bo będzie jeszcze druga zapowiedź tego serwera, będą właśnie pokazane, no pokażę Wam ogólnie jak się expi i tak dalej. Ponadto, jeżeli chodzi ogólnie o teleporty na ekspowiska, to na każdym z tych teleportów, znaczy nie na każdym, są niektóre ekspowiska, na których znajdziecie teleport jakby do bossów, które będą się respić co 15 minut. No i oczywiście są niektóre ekspowiska, gdzie macie daily bossy. Przykładem mogą być kobry, które są, już Wam pokażę tutaj. Dokładnie tak, tylko o cholera, wyszedłem, ale i tak ogólnie nie wiem w którym dokładnie miejscu jakby ten daily boss się respi, bo tam jest prawdopodobnie skarletka. Ale będą się respić i takie bossy zwykłe co 15 minut i oczywiście będzie można wykonywać daily bossy na niektórych ekspowiskach. Jeżeli chodzi o zwykłe bossy, będzie z nich wypadać coś takiego jak Noveria Tokens, które będziemy mogli wymienić później na nagrody. Jeżeli jesteśmy już przy okazji tutaj przy Noveria Tokenach, to warto powiedzieć, że za każdą godzinę zalogowania na serwerze otrzymujemy jeden taki token. Czas liczy się również także oczywiście w trakcie skillowania. Wystarczy, że po prostu jesteście zalogowani w grze, no i możecie takie tokeny zdobywać, które później możecie wymieniać, co za chwileczkę Wam pokażę. Następnym teleportem są questy. No tutaj wiadomo, nie ma jakiejś tam filozofii, po prostu wchodzimy i robimy sobie różnego rodzaju questy. Oczywiście też niech Was nie zwiedzie to, że po prostu tych questów jeszcze tutaj nie ma jakoś zbyt wiele, bo wszystko będzie dorabiane wraz z rozwojem serwera, tak jak Wam mówiłem, jakby to levelowanie będzie, że tak powiem, nie będzie przebiegać może tak szybko, że tam nie wiem, wbijamy w jeden dzień 2K levele i tak dalej, nie? Na takiej zasadzie, tylko będzie to powolutku, więc wszystko w miarę możliwości oczywiście będzie dodawane. Natomiast co warto powiedzieć, ja tutaj już nie będę wchodził jakby na te questy, żeby zbyt wiele Wam nie spoilerować, bo na pewno będę robił questy z widzami, tak jak było to podczas gry na poprzednim Evo, na którym grałem. Będziemy sobie robić takie serwisy, tam nie wiem, początkowo nie wiem, raz na tydzień, później na 2 tygodnie. Ale co chciałem powiedzieć, ogólnie jeżeli wykonamy dany quest, to możemy wykonać go, no wiadomo, możemy wykonać drugi raz, natomiast osoby, które wykonały już dany quest, mogą na każdym questie odbierać jakby dzienne nagrody, co daje dodatkową taką motywację do tego, żeby ludzie byli w ogóle chętni do pomocy, więc to jest jak najbardziej na plus. Szczerze, pierwszy raz widzę takie rozwiązanie w OpenTB. Także myślę, że jeżeli będzie się zbierać ekipa na questy, to również też i gracze, którzy na przykład nie będą oglądać streamów i tak dalej, bardzo chętnie też na takie questy wpadną. No i co jeszcze warto powiedzieć a propos questów też zauważyłem tutaj takie rozwiązanie, że przykładowo mamy quest, w którym musimy odbudować na przykład most. I polega to na tym, że w różnych miejscach na mapie znajdują się jakby ukryte questy, z których wyciągamy przedmioty, które będą potrzebne do odbudowania mostu, czyli przykładowo jakiś młotek, piłę, jakieś gwoździe. Musimy ten most odbudować, żeby przejść na dalszą część questów i takich smaczków będzie tutaj sporo. Także też pierwszy raz widzę i bardzo mnie ten system ciekawi. Kolejnym teleportem są, słuchajcie, taski i tutaj nie jestem pewny do końca jak to działa, więc może Wam jeszcze powiem to. Tutaj jest Erik, słuchajcie, tutaj jest Erik, a ja go właśnie szukałem, no to od razu go pokażemy. Dobra, napiszemy do niego task. No i ogólnie możemy sobie wybrać taska, oczywiście klikamy start i mamy napisane jakie nagrody za niego od razu otrzymamy, więc możemy sobie to wybrać i tutaj nie jestem właśnie pewny co do tych teleportów, no właśnie, czyli tutaj są bossy i po uzbieraniu punktów, że tak powiem, taskowych, zaraz zobaczymy. No tutaj przykładowo dostajemy 7 punktów taskowych, to było za te potwory, które są wypisane tutaj.
i jeżeli ogólnie zdobędziemy, powiedzmy, no tutaj przykładowo na tą mumię jest 10 punktów, jak uzbieramy, możemy wejść. Ok, ja powiem Wam, że po prostu wyleciało mi to z głowy, bo ja też tutaj z 2 godziny chyba z administracją Noverii latałem po tym serwerze, żeby mi pokazali wszystko co i jak, ale wiecie, zawsze coś człowiekowi po prostu umknie. Więc w razie czego będzie jeszcze druga zapowiedź, jakbym się coś pomylił, to oczywiście na pewno poprawię się w następnym odcinku, no i też administratorzy Noverii oczywiście będą ten materiał na pewno oglądać, więc coś Wam tam więcej powiedzą lub ewentualnie mnie poprawią. No i ogólnie, tak jak mówię, możecie sobie tutaj zobaczyć, oczywiście mamy napisane, że możemy mieć 3 aktywne taski, też bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że warto będzie spróbować. No i jak widzicie, no są tutaj customowe bossy, na przykład jest Ćwiras, słuchajcie, Owinex chyba też, nie wiem czy jest taki boss na realu, bo też tutaj nie chcę poprzekręcać, natomiast będzie to na pewno też rozbudowywane, to nie będą wszystkie bossy, które są, na pewno będzie tego dużo więcej i tak jak mówię, to jest, słuchajcie, pierwsza edycja i sam początek tak naprawdę tego serwera, więc naprawdę jest bardzo duży potencjał i naprawdę wiele tutaj można zrobić i uwierzcie mi, że poznałem chłopaków z ekipy i na pewno nie odpuszczą tego serwera, będą chcieli rozmieść scenę OpenTB. Oczywiście w sposób etyczny, bo to też tutaj, żeby nie było, że nakręcam coś tam i tak dalej, no bo niestety w tym świecie OpenTB, no to wiecie jak jest, startuje gdzieś tam nowy serwer, to zaraz go pingują i tak dalej, czy jest jakaś konkurencja, to zamiast zrobić coś lepszego, to wolą komuś zniszczyć pracę. No niestety tak to wygląda, więc tutaj możecie być spokojni, chłopaki podchodzą w sposób bardzo etyczny do sprawy, nie uważają żadnego serwera też za konkurencję, tylko po prostu robią swoją robotę i uważam, że to jest po prostu najważniejsze. Kolejną zakładką, kolejnym teleportem, nie zakładką, jest zakładka, słuchajcie, z eventami. No i tutaj z racji tego, że jestem teraz na postaci GM-a, to nie leci jakby tutaj czas, natomiast jeżeli będzie odpalony dany event, to wchodzicie w ten teleport, tutaj leci czas powiedzmy do zera i zaczyna się event w zależności od tego jaki startuje, też bardzo fajna opcja, też jest to bliziutko, także super. No i co? Mamy trainery. Ogólnie będziemy sobie trenować tutaj, takich zwykłych trenerów nie będzie, będzie ten target dummy, natomiast bardzo możliwe, że będzie to zmienione, dlatego że ja chłopakom wspominałem coś na ten temat, że takie rozwiązanie widziałem już na jednym serwerze i niestety w tym miejscu były bardzo duże lagi lub ewentualnie crashowało, więc obstawiam, że prawdopodobnie w przyszłości mogą się pojawić takie dodatkowe trainery i oczywiście to też zależy ile osób wejdzie na start, natomiast jakby weszło tak 200-300, to będę uważał, że to jest naprawdę spory sukces. Jak będzie mniej, to też będzie fajnie, bo na pewno będę na tym serwerze grał i będę się starał robić wszystko, żeby moich widzów i Was zachęcić właśnie do tego, żebyście tutaj ze mną zagrali, bo naprawdę serwer mi się podoba. No i co? A propos trainerów, bo ja tutaj kurde już za bardzo odbiegam. Oczywiście możemy sobie tutaj skillować na tym target dummy. Co warto powiedzieć tutaj, słuchajcie, dla Paladyna mamy coś takiego jak Training Spear. Infinitive, nieskończony, on ma 3 ataku, no i właśnie możemy go wykorzystywać do skillowania, ale oprócz tego oczywiście wiadomo, możemy sobie, może inaczej, czekajcie, coś mi tutaj przycięło, czy nie, dobra, wyłączyło mi po prostu chyba targetowanie, chciałem sprawdzić, czy tak to działa, ale nie działa to tak, natomiast co, mamy, słuchajcie, nie wiem dlaczego mi nie chce zaznaczyć ogólnie tego Training Dummy. Dobra, chyba dlatego, że jestem na postaci GM-a, nie chce mi tego zaznaczyć, chłopaki coś mi tam wspominali ostatnio, to tego Wam nie, no wiecie po prostu jak wygląda skillowanie, więc mamy offline training, mamy target dummy, czyli trainery i oprócz tego jakby mamy bronie do skillowania, które będziemy mogli kupić w grze i będziemy mogli kupić także w item shopie, no i tutaj pierwszy raz widzę takie rozwiązanie na OpenTB, słuchajcie, możemy te bronie sobie stakować, zobaczcie, zestakowało się, tylko jest tam jakieś ograniczenie maksymalne, teraz Wam nie powiem dokładnie, dlatego że widzę, że da się tutaj dalej stakować, tam nie wiem, czy to nie jest właśnie do 28 000, natomiast bardzo fajne rozwiązanie dla kogoś, kto po prostu, nie wiem, wychodzi rano z domu i wraca na drugi dzień, a chciałby, żeby postać mu skillowała, to te bronie z item shopa możemy sobie oczywiście stakować, więc bardzo fajna sprawa. No i oczywiście nie pokażę Wam teraz jak to działa, bo jestem na postaci GM-a, ale
No, każdy mniej więcej wie, podejrzewam, albo większość osób, jak takie coś działa. Kolejną zakładką, w którą wchodzimy, jest to zakładka, a właściwie teleport. Nie wiem dlaczego mówię zakładka, jest to teleport shop, gdzie możemy wymienić Noveria tokeny, o których Wam wspominałem już wcześniej. Powiem jeszcze raz, ogólnie Noveria tokeny dostajemy 1 Noveria token za każdą godzinę bycia online w grze i oprócz tego możemy je wylocić z daily bossów i bossów, które respią się co 15 minut na większości ekspowisk, w zależności od tego, czy powiedzmy dane ekspowisko, przykładowo dany potwór na przykład ma swojego bossa, prawda? Na takiej zasadzie. No i oczywiście pewnie z eventów będzie można zdobyć te tokenki i będziemy mogli sobie tutaj je wymieniać. Mamy Prey Cardy, mamy Prey Slot Expansion, Autolot System. Nie wiem jak będzie działał Autolot, natomiast wydaje mi się, że po prostu odpalamy sobie Autolota, wykrzyknik Autolot, to jest pewnie opcja, która będzie dostępna w storze, tylko tak jak Wam mówię, ja nie chcę za dużo spoilerować, dlatego że pierwsza sprawa jest taka, że jeszcze będzie tutaj dodanych parę rzeczy, a dwa, że chciałam właśnie pokazać to w następnej zapowiedzi. No to pewnie działa to tak, że dodajemy sobie tam przykładowo jakąś liczbę itemów, które nam ma zdobywać. Możemy sobie zdobyć VIP-a, 200 Noveria tokenów, myślę, że będzie się w stanie to szybko tak naprawdę zdobyć, więc jeżeli ktoś ewentualnie nie miałby możliwości jakby tych 10 zł na miesiąc na przykład zapłacić, no to będzie można sobie po prostu to kupić za Noveria tokeny. No i oczywiście prawdopodobnie na każdym streamie będzie można tego VIP-a u mnie wygrać. Także zapraszam na streameczki. No i oprócz tego jakieś, jak widzicie, inne itemki. Myślę, że też to wszystko będzie jakby jeszcze rozwijane. Oprócz tego, słuchajcie, to są wszystko te same Noveria tokeny, bo myślałem, że może są jakieś specjalne i tak dalej. Chociaż tutaj, no dobra, mniejsza o to, wyjaśniłem Wam mniej więcej jak to działa, tam jeszcze tak naprawdę to się może zmienić. No i ostatnią zakładką jest, słuchajcie, lotery, kasyno, natomiast działa ono nieco inaczej niż powiedzmy na większości serwerów. No pierwsze co Wam pokażę, to może włączymy sobie, słuchajcie, dźwięk troszeczkę. No i co? Klikamy. A może troszeczkę głośniej damy? Damy troszkę głośniej. No i jak słyszycie, jest tutaj odgłos taki, wiem, że było, tylko nie wiem, czy to właśnie na specjalnych itemkach jest taki jakiś specjalny dźwięk, taki wyjątkowy. Chyba tak, chyba wygląda na to, że można tutaj, że jak się wygra coś po prostu specjalnego, to jest dodatkowy dźwięk jakby na tej ruletce, więc też bardzo fajne urozmaicenie. No nie udało mi się nic trafić, może teraz zobaczymy. Chciałem Wam to pokazać, ale no jak się nie uda, no to... Dobra, coś mi to dzisiaj tutaj nie idzie, więc ogólnie wyłączam sobie ten dźwięk. Dźwięk oczywiście tak jak na Real TV też jest dostępny. Ja raczej nie będę używał, to nie wiem, jakoś tak po prostu jestem old school player. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te nagrody tutaj, to mniej więcej mieliście okazję gdzieś tam zobaczyć sobie, co tutaj można zdobyć. Natomiast oprócz tego będzie można jeszcze, słuchajcie, będzie dużo innych przedmiotów, które będą tutaj do zdobycia, tylko na ten moment po prostu nie są one wyświetlone, więc to się jeszcze zmieni. No i teraz tak, za co my tutaj gramy? Słuchajcie, gra się tutaj za Tibia Coiny, cena jednego takiego przerolowania jest to 25 Tibia Coinów i ewentualnie powiedzmy przykładowo, no tutaj mamy akurat z tego co widzę to chyba za 50 następny roll, a nie, tutaj jest też 25, dobra, więc to się jeszcze ogólnie może zmienić, natomiast jest taki system ruletki, bardzo fajne dźwięki wydaje, jak się wygra coś kozackiego, no teraz by pewnie był dźwięk, ale już wyłączyłem, także tutaj się gra za Tibia Coiny i będą na pewno tutaj kozackie itemki też do zdobycia. Ogólnie jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie te itemy się znajdują, to one będą lądować tutaj w inboxie, także sporo ciekawych rzeczy naprawdę można tutaj zdobyć. Myślę, że będzie dużo z tym zabawy. Ja na pewno będę się bawił tym na streamach pewnie, bo obstawiam, że będę miał, że tak powiem, no sporo Tibia Coinów tutaj od administracji na to, żeby Wam też pokazać, jak to wygląda. Może jakiś odcinek walniemy.
O, w sumie dobry pomysł. Odcinek to będzie dobry pomysł, żeby coś takiego nagrać. No i co? Ogólnie chyba myślę, że tyle w tym odcineczku. Tutaj macie jeszcze kotka, którego można pogłaskać, można dostać achievement. Sprawdźcie, zobaczycie co tam się dostaje. No i ogólnie co? No miasto jest, wiadomo, są jakieś tutaj chateczki. Zbyt wiele Wam nie chcę pokazywać, żeby też nie spoilerować za bardzo, żebyście Wy też mieli jakąś zajaweczkę tutaj, że tak powiem, na grę. Drugi odcinek, druga zapowiedź pojawi się prawdopodobnie za tydzień po tym i będzie już to odcinek jakby z postaci takiej, że tak powiem, no zwykłej, tak? Gdzie pokażę Wam, jak już będzie docelowo Stage Exp. Ja jeszcze sobie tutaj przypomniałem, że tutaj są jakby są tutaj różnego rodzaju przedmioty do ulepszania właśnie broni, także też o tym powiem. Szare i czarne losole są od losowania i ulepszania bonusów, natomiast płomyk jest od ulepszania rarity broni, a czerwona łezka jest od ulepszania tier 4 itemku. To było też ważne, żebym powiedział, bardzo Was przepraszam, wyleciało mi to z głowy. Czyli przykładowo klikamy sobie gdzieś tam tutaj inspect, możemy sobie tutaj zobaczyć, jakie podstawowo nasza broń ma bonusy i już sobie jeszcze dokładnie sprawdzę. Płomyk jest od ulepszania, ok, czyli przykładowo ulepszamy sobie jakby tutaj płomykiem, no i mamy, tylko gdzie się teraz to wyświetla? Na inspekcie to miało być, nie wiem czy coś źle zrobiłem, a nie, tutaj mamy, słuchajcie, augments, mamy napisane ogólnie co nam to dodaje, więc ja sobie to tak, a nie, dalej mi to nie działa coś ja źle popatrzyłem. Albo coś źle po prostu klikam, chociaż wiecie co, tutaj u góry jeszcze są jakieś tam bonusy. Dobra, wiecie co, zostawię to na następny odcinek, pokażę Wam to już na normalnej postaci, bo może ja coś tutaj po prostu źle skumałem i tak dalej. O, teraz jest, słuchajcie, mam tutaj Small Dragon Tears, no i on nam dodał tiera, tak, a tutaj sobie losujemy. Dobra, nie chcę już tutaj zakręcać, myślę, że zakończymy na tym odcinek, a jeszcze będzie odcinek 1 z zapowiedzią. No i co, w tym odcineczku to by było na tyle. Dawajcie znać, kto wbija na Nowerię, no i mam nadzieję, że widzimy się na starcie. Pozdrawiam i do zobaczenia.